Witam w kolejnym filmie, a dzisiaj nocka na lodzie, gotowanie w namiocie, gula z dziczyzny, rybki również wpadną, deszczowe warunki. Było ciekawie, zapraszam do oglądania. Witam na kanale Adrian Buchowiecki Wędkarstwo. Dzisiaj szalony pomysł, nocka na lodzie. No jako społeczeństwo zdążyliśmy się przyzwyczaić do łagodnych zim, a tu przyszła zima. Lód ma około 35-36 cm, a więc są to bezpieczne warunki do tego, żeby nawet spędzić noc na lodzie. A więc chodźcie ze mną, pokażę wam jak to wygląda. Oto moje całe obozowisko. I tak to wygląda w środku. Wycieraczka oczywiście na wyjściu. Jest stoliczek. Jest łóżko, tu mam sobie dwie lampki, wycieraczka pod nogi, 3 przeręble, tutaj mam zanęty, robaczki, wędki już czekają na rozłożenie, piecyk na wieczór, chociaż mamy temperaturę 0 stopni na dworzu aktualnie. I tak to wygląda, jest dość przestrzennie, mam miejsce, pokażę wam jeszcze cały namiot jak się prezentuje. Ma on bodajże 13 na 13 cali, chyba 2,3 metra. Okna po przeciwnych stronach, drzwi na rogach, również po przeciwnych stronach, 2 pary. Rozkłada się go naprawdę szybko, w minutę, po prostu z każdej ze ścian oraz na suficie pociągamy, składając, wpychamy. Tu mamy również wejście, okienko. I na daszku mamy jeszcze, teraz nie widać, ale jest otwór na wentylację. Marka Vevor, jak coś to nie jest to reklama. Kupiłem go tam za około 400-450 zł. Teraz obstawiam, że jest niedostępny lub o wiele droższy. Ja już przyzwyczaiłem się, zahartowałem do tych mrozów. Chyba najniższa temperatura w jakiej łowiłem to było -15 lub -16. No, ubrałem się ciepło, no i kurtkę już musiałem zdjąć, no bo jestem zgrzany, nie? Temperatura 0 stopni. W nocy ma padać śnieg lub deszcz, no zobaczymy. No ale co, mam nadzieję, że coś połowię. Chodzi o jeziorko, to jest to jezioro prywatne. Dlatego kumpel pożyczył mi jedną rzecz, patrzcie na to. Jest to tak zwana samołówka na szczupaka. Dlatego już uprzedzam komentarze, jestem na prywatnym jeziorze, więc spokojnie. Nigdy tego nie używałem. Jeśli nie wiecie co to jest, to na pewno wasi ojcowie i dziadkowie to używali, jeśli byli wędkarzami. Działa to w następujący sposób. Stawiamy naszą samołówkę na przeręblu. Tutaj wypuszczamy żywca. Naszą flagę ustawiamy w taki sposób. I przy braniu po prostu, gdy szczupak nam ciągnie lub inny drapieżnik, flaga się podnosi i mamy znak, że wystąpiło branie. Spróbuję złowić na to jakiegoś szczupaka. Myślę, że jak jednego złowię, to krzywdy nikomu nie zrobię. Dobrze, że się schowałem do środka, bo zaczął padać deszcz. Sorry za dźwięk. Pewnie jest jakiś słabej jakości, bo jest to tak po prostu przestrzennie. No póki co ja nagrywam telefonem. Na razie nie potrzebuję nic więcej. Jeden telefon starczy, by nagrać, myślę, jakościowy film. Na pewno będę chciał połowić na spławik. Wygruntuję sobie zestaw, zobaczę, ile to jest metrów. Na spławiczek na start poleci pinka. Na razie bez nęcenia. No, jest pierwsze branie na spławik. No i mamy rybę. Jeszcze nawet nie zdążyłem hamulca wyregulować. No i jest płoteczka. Jest pierwsza ryba, długo nie trzeba było czekać. Od razu poleci na żywca. Dobra. Flaga założona. Czekamy na branie. A na drugim zestawie mam po prostu tutaj śrucinkę.
i z niewielkim haczykiem. I tutaj pójdzie czerwony robak. Na razie po małej kulce do każdej dziury. No i troszkę białka. Troszkę pinek im damy też. A w trzeciej dziurze będzie gruby kaliber. Taka blacha 6 cm. Na jakiegoś grubego konia. Mam nadzieję, że oprócz płotek jakiegoś okonia też się dzisiaj uda złowić. A liczę na przynajmniej 30 plus. W tym sezonie okonia jeszcze większego nie złowiłem niż 20 cm. Także tutaj jest robaczek na kiwoku. Tutaj jest powiczek z pinką i tutaj będę sobie próbował murmyszką. Zaraz odpalam piecyk. Temperatura w środku to jest póki co 1 stopień, na zewnątrz 0. Więc w porównaniu do ostatnich dni jest komfortowo. Ja murmyszkę prowadzę w taki sposób, że na początku bawię się ją przy dnie. Potem jak nie ma efektów, po prostu podbijając idę coraz wyżej, nawet metr nad dnem. Szczególnie jeśli łowimy w głębokich miejscach, to czasem warto też zwinąć, poprowadzić w toni. Może czasem te ryby stoją w toni. Nie zawsze stoją przy dnie w zimę. Od razu po pierwszym braniu wrzuciłem tą zanętę i wydaje mi się, że popełniłem trochę błąd, bo skoro była ryba od razu bez nęcenia, mogłem tak zostawić. Tutaj były ślady nęcenia po jakimś wędkarzu, ale nie dzisiejsze, tak prawdopodobnie wczoraj, przedwczoraj. No ale nic, no może to przyniesie efekty później. Na razie jest cisza. Spróbuję na taką blaszkę z czerwonym robakiem. Piecyk mi coś nie domaga, ale już wiem z jakiego to powodu. No to zaraz wam powiem. Dobra, oto dlaczego właśnie przy temperaturach w okolicy 0 i na mrozach dzieją się takie rzeczy z gazem. A więc w tych klasycznych kartuszach turystycznych mamy gaz butan, który właśnie w okolicach 0 i lekkich mrozów już po prostu przestaje odparowywać, przez co ten gaz tak właśnie pluje. No i ciężko na nim cokolwiek zrobić, bardzo ciężko się pali. Szukałem właśnie w internecie sobie takiej przejściówki, żeby z dużej butli, propon butan gaz, przenieść właśnie gaz do tych, gdzie wtedy do minus 10, minus 15 nie ma problemu w ogóle z rozpalaniem. Właśnie przez to, że to jest ten butan, on tak pluje tym gazem, no i przez to się tworzy taki ogień. Ale nie martwcie się, w razie czego mam czujnik czadu blisko siebie, więc bezpieczeństwo przede wszystkim. A tu zalewam właśnie herbatkę. Okej, nadzieja wróciła. Jest kolejna płoteczka. Siedziała na spowiku. A więc dobra, chyba jednak nie przenęciłem. W środku mam prawie 8 stopni, a na zewnątrz jest 0. Czemu tak z częstotliwością filmów? No wiadomo, nie zawsze się ma na to i czas, i wenę po drugie. Chciałem nagrać film, połamałem statyw, przez co te ujęcia były takie se. A że jestem trochę perfekcjonistą, no to mój film musi wyglądać po prostu taki, jak ja chcę. I po prostu przez to nie było filmów. Teraz mam już statyw, który znowu połamałem rączkę od niego. O kur... Ale na tyle, że jeszcze da się nim operować. A cierpliwości, będzie cieplej, wiosna, lato. Częstotliwość filmów będzie większa, obiecuję to wam. A w dzisiejszym kąciku kulinarnym będzie, uwaga, uwaga, gulasz z sarniny, tak jest. A więc dziczyzna, jak to na lasaka przystało. Dziczyzna jest naprawdę chyba jednym z najzdrowszych mięs, bo przynajmniej żadnej chemii nam tam nie wpakują, jak do wieprzowiny czy do drobiu.
Pyszny gulasz będzie, naprawdę pyszny. Nie ma jak to gotowanie na rybach, to jest piękna sprawa. A na smalcu będę smażył, a co tam? Tłuszczu musi być. Dzisiaj jest tłusty czwartek a propos, więc musi być tłusto. Dobra, teraz sobie mięsko przyprawię. Pieprz. Papryka. Czosnek. Rozmaryn. Jałowiec i pieprz kolorowy. Jałowiec podstawa do dziczyzny. Mięsko już pięknie pachnie. Biorę się za warzywa. Od razu dorzucam ziele i liście laurowe. Tak w ogóle to weź zostaw subę, jak jeszcze tego nie robisz. Jak lubisz takie właśnie klimaty. Na kanale będzie gotowanie, biwakowanie, przede wszystkim wędkarstwo, bushcraft. Także jeśli lubisz oglądać takie filmy, zostaw suba z dzwoneczkiem, a na pewno nic nie przegapisz. A jeśli chodzi o wędkarstwo, będzie i spinning, i spławik, i grunt, i mucha. Będą wszystkie metody. I zostaw łapkę, i zostaw komentarz koniecznie. Chętnie odpowiem, wszystkie czytam. Cebulka i czosnek teraz leci. Masełka też dorzucę. Zdrowego tłuszczu nigdy za mało. A no właśnie, zapomniałem o bardzo ważnym składniku, jakim są suszone grzybki, czyli trochę leśnego zapachu. Razem właśnie z tą wodą, którą tutaj zamoczyłem wcześniej. Teraz to wszystko sobie zaleję wodą i to się będzie tak dusić. Czas sprawdzić. O, jest ryba. Także są rybki. O, krąpik. Tylko po prostu zająłem się gotowaniem i nie widziałem brania. Nic się na razie nie dzieje. Kontrolnie. Deszcz pada. Tak jak zapowiadali, tak jest. I tak wygląda centrum dowodzenia. Jeszcze kilka słów o sprzęcie. No to nie jest naprawdę nic spektakularnego. Wędka jest prawdopodobnie po dwójku. Kołowrotek jest z AliExpress. Tutaj jest również wędka samoróbka, chyba po moim tacie. Kołowrotek jest Jacksona. Tutaj jest kijek, który ostatnio sobie kupiłem. Jedyny, który kupiłem sobie na lód, bo resztę mam albo po wujku, albo dostałem od taty, czy od wujka. To jest kijek z AliExpress. Kołowrotek to jest akurat od okoniówki, to jest Shimano Nexafe 2500. I tu mam wędeczkę brata, więc każda wędka ma swoją jakąś historię. Na wszystkich mam żyłki 0,16. Pięknie to pachnie, naprawdę. Tak, wiem, że mi zazdrościcie, wiem. Normalnie zapachy lasu w namiocie. No ale kurde, jeśli chodzi o rybki, no to słabo. Jestem troszkę rozczarowany. Nie wiem, czy wybrałem słabą miejscówkę. Tu są okolice 5 metrów. Kolejny krąpik. Godzina 20 i coś się zaczyna dziać. Ale co dziwne, na czerwonego nic się nie dzieje. Może zmienię tutaj na kukurydzę? No cóż, szkodzi spróbować. Skoro czerwonego robaka nic nie tyka. Chyba okoni nie mamy w pobliżu. Na blaszkę też się nic nie dzieje, ani na murmyszkę. No to nie, trzeba próbować łowić białoryb.
Tutaj było branie. Tu było branie na czerwonego. Podoba mi się to. Zaczęły się brania. Więc kukurydza, biały robak i czerwony robak. Póki co wygrywa biały robak. Także trochę się ociepliło. Te kartusze włożyłem pod koc. No i da się palić. Normalnie piecyk działa tak jak powinien, więc wystarczyło ogrzeć trochę kartusze. W namiocie się zrobiło już cieplej i jest pięknie. No, branie na spławik. No, drobnica. Jakby to były leszcze, to spławik zaraz by był pod wodą. Gulasz już gotowy. Gorący, jak widać. Także co? Test smaku. Tyle mam do powiedzenia, nie? Brak słów. Niebo w gębie po prostu. Wszystkim tym, którzy oglądają i też co siedzą, życzę smacznego. Ja się zajadam i patrzę na spławik. Siedzi rybka. To będzie krąb. Zgaduję. A jednak nie. Płoteczka. O, jedzie, jedzie, jedzie. No. Było do cięcia. Dziwi mnie bardzo to, że tylko na białe robaki są efekty. No widać, że tu nie ma okonia, bo na pewno bywałem na czerwonego, a nic nie jest ruszone. No, jest branie. W nocy bardziej odpaliły, jest następna płoteczka. Już myślałem, że nic z tego nie będzie, ale co jakiś czas są białe. I brania. I tylko na białe robaki. Włączam wodę na herbatkę, na termofor i powoli będę się kładł do łóżka. 7 stopni mam w namiocie aktualnie. Nie będę tam pieczyka włączał na noc, bo to też ryzyko wielkie. Tyle starczy, naprawdę. Już spałem w gorszych warunkach przy mrozie, więc jestem zahartowany tym. Ja więcej nie potrzebuję. Zacinać czy nie zacinać? Kurde. Pusto. Nic, spróbuję coś jeszcze złowić przed snem. Zaraz zaleję sobie herbatę. Do termoforu też ugotuję wodę. Ugotuję wodę. Palnik w sumie gotuje wodę. O! Kurde! No co jest? Na kiwok tutaj coś walnęło. Ale pusto, pusto, pusto. No jednak zaczęły się brania. No cóż, ja lecę spać. Jakieś tam nieregularnie brania na... No właśnie, na spławiku są.
Ale to już czas do spania. Czekam tylko aż mi się woda zagotuje. I lecę pod śpiwór. Mam nadzieję, że będzie komfortowo. Mi się spało. Pada deszcz, więc też klimatycznie. Dźwięki kropli, które obijają się o namiot. Deszcz cały czas pada, ma padać całą noc. Problemem jest ta kondensacja na namiocie, że się osadza ta para wodna. I czasem jakaś tam kropa spadnie na mnie. No ale trudno, to nie jest hotel. Dobra, lecę spać. Godzina 7, całą noc padał deszcz. Robiłem jeszcze 2 płotki w nocy. No i pada deszcz do teraz i nie zapowiada się, żeby przestał, więc czeka mnie najgorsza część wędkowania, czyli pakowanie się. No i niestety w deszczu. Wszystko pływa mi w wodzie, już nawet nie robię kawy. Ręce też zmarznięte, mokre. Śpiwór mam cały mokry. Torbę też, pokrowiec od namiotu też. Masakra. Idę już zanieść część gratów do samochodu i jak najszybciej się stąd zwijam. Żegnam się z bazy dowodzenia. Wieje, pada. No i nie jest przyjemnie się pakować w takiej atmosferze. Ale dziękuję za oglądanie. Jakieś tam rybki były. Pierwsza nocka na lodzie zaliczona. Daj lajka jak Ci się podobało, subskrybuj. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hello!